Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Glare One TV. Ja jestem Marcin, z nami jest Klaudia i w tym odcinku pokażemy Wam, jak posłużyć się lampą błyskową studyjną, nie mając światłomierza, i jak dobrać parametry ekspozycji, aby zdjęcia wyglądały dobrze. Mamy gotowy plan zdjęciowy. Klaudia jest przygotowana, jest stylizacja, jest makijaż, wszystko jest gotowe i mam pomysł na zdjęcie. Mamy jedną lampę, softbox oktagonalny 150. No i chcę właśnie z takim światłem wykonać kilka zdjęć. I teraz lampa błyskowa powoduje, że nie możemy skorzystać ze światłomierza wbudowanego w aparat, bo on mierzy światło tylko i wyłącznie ciągłe, więc nie jest w stanie nam powiedzieć, z jaką mocą ta lampa powinna błysnąć. Do tego używa się światłomierzy i teraz pokażę Wam bardzo szybko, jak tego światłomierza do światła błyskowego się używa, bo to Wam da bardzo fajny punkt odniesienia, a potem pokażę Wam, jak to samo zrobić bez użycia światłomierza. Więc zaczynajmy. Mamy już wstępnie omówione z Klaudią, jak te zdjęcia mają wyglądać, więc ona wie, co ma robić, pozostaje wykonać to, co do mnie należy, czyli wymierzyć światło. Mając światłomierz, mogę to zrobić bardzo szybko, bo wystarczy przyłożyć do twarzy Klaudii, wyzwolić lampę błyskową i wiem, że muszę użyć przysłony F8, żeby w tym ustawieniu, przy danej mocy lampy błyskowej, zrobić poprawnie zdjęcie. No i to tyle. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić, nie mając do dyspozycji światłomierza. Cały proces mierzenia światła, tak sobie roboczo nazwijmy to wszystko, co teraz zrobimy, zaczyna się od ustawienia aparatu w trybie M, czyli na pokrętle trybów ustawiamy tryb manualny, bo to pozwala nam ustawiać czas, przysłonę i ISO zupełnie niezależnie. Pierwsza kwestia ISO, im niżej, tym lepiej. Ten aparat ma najniższe ISO 200 i takiego będę używał. Jeżeli w Waszym aparacie jest ISO 100 albo ISO 64, to właśnie takiego bym polecał. Nie idźcie zbyt wysoko, czyli ISO 800, 1600 raczej nie, bo to degraduje jakość zdjęcia. Kolejna sprawa to jest czas ekspozycji. Nie można z czasem ekspozycji przesadzić, ponieważ lampa i aparat nie są w stanie w pełni się synchronizować. Czyli jest taki czas graniczny, tak zwany X-Sync, gdzie możecie z lampą pracować. Mówię o lampie studyjnej, takiej jak Vega 400, którą dzisiaj używamy. Jaki efekt uzyskujecie na zdjęciach, jeżeli przekroczycie czas X-Sync? No właśnie teraz chcę Wam go pokazać. Spróbujemy wykonać zdjęcie przy 1/500 sekundy. I Klaudia, gotowa? OK, jedziemy. Efekt jest taki, że 1/3 zdjęcia jest zupełnie czarna. I to nie z powodu tego, że jest aparat zepsuty czy lampa, tylko właśnie jest zbyt krótki czas synchronizacji. Czułość, czas ekspozycji i przysłona. To jest trzecia rzecz, którą musimy ustawić. Ja chciałbym ustawić przysłonę w taki sposób, żeby cała sylwetka Klaudii była ostra, więc użyję F8, czyli mamy ISO 200, 1/200 sekundy, żeby nie przekroczyć czasu X-Sync i F8. Czyli tak ustawiam aparat i teraz przechodzę do ustawienia lampy błyskowej. Lampa błyskowa jest włączona, ma ustawioną minimalną moc i zaczynam robić zdjęcie testowe, żeby wiedzieć, ile mamy światła. I to zdjęcie testowe ewidentnie jest niedoświetlone. I o tym świadczy między innymi poza wyglądem zdjęcia wykres histogramów. Polecam zwrócić na nie uwagę, bo to jest dobre narzędzie do tego, żeby się dowiedzieć, czy światła nam brakuje, czy nie. Bo sam ekran aparatu nie zawsze będzie pokazywał Wam to w poprawny sposób. Ja widzę na tym histogramie, że światła nam brakuje, ewidentnie. Więc zaczniemy od ustawienia mocy lampy o jedną działkę wyżej. W tym celu, zamiast biegać do aparatu, wystarczy posłużyć się wyzwalaczem. 4.0 to jest minimalny poziom mocy. Skoczymy sobie o jeden wyżej. Czyli 5.0 to jest dokładnie o jedną działkę więcej. No i robimy zdjęcie testowe numer 2. Klaudia, uwaga. No, zdecydowanie jest lepiej. Histogram przesunął się do prawej strony, czyli zaczyna nam się światło pojawiać na tym zdjęciu, ale to jest nadal za mało. Możemy śmiało wyskoczyć jeszcze o działkę wyżej, dlatego wskoczymy na poziom 6.0 i próbujemy. Zdjęcie testowe numer 3. Klaudia, super.
Kolejne zdjęcie wykonane, trzecie zdjęcie testowe. No i uważam, że tutaj już mamy dobrze ustawiony parametr mocy lampy, bo histogram jest ładnie wypełniony od prawej do lewej, no i sam wygląd zdjęcia jest w porządku. Właśnie o taki efekt mniej więcej mi chodziło. Więc na tym przykładzie widzicie, że ustawienie parametrów lampy, ustawienia mocy nie jest takie trudne, nawet jeżeli światłomierza nie mamy. Tylko trzeba wykonać kilka zdjęć testowych. I o ile nie zmieniacie warunków, w których robicie zdjęcia, czyli nie zmieniacie modyfikatora, nie zmieniacie ilości użytego światła, użytych lamp, to ten parametr, który teraz ustawiłem, jest OK. I on będzie tak długo dobrze działał, jak nie zmienicie całego ustawienia planu zdjęciowego. OK, więc teraz możemy przejść do robienia zdjęć. Klaudia, gotowa? Jedziemy. No i to jest właściwie tyle odnośnie ustawiania całego zestawu, aparatu i lampy błyskowej bez światłomierza. Nie jest to wcale skomplikowane, wymaga zrobienia kilku zdjęć testowych. Fajnie, jeżeli modelka jest cierpliwa, w naszym przypadku Klaudia bardzo cierpliwie znosi wszystkie próby ze światłem. Jeżeli na przykład pracujecie z jakąś większą ekipą, macie asystenta, to warto czasem przed postawieniem modela czy modelki na scenie wykonać testowe zdjęcia z waszym asystentem czy asystentką, to już w zależności od tego, kogo macie do pomocy. I pracujcie mocą lampy błyskowej. Jeżeli macie ustawiony czas, przysłonę i ISO, to potem zostaje już tylko ustawianie mocy lamp. I to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego całego procesu, może macie jakieś uwagi, piszcie je w komentarzach pod filmem. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Można uciąć.